Stań się jak dziecko. Na pewno słyszałeś to zdanie wiele razy. Niby proste, niby oczywiste, ale czy kiedykolwiek zatrzymałeś się przy nim naprawdę? Nie tak, jak zatrzymuje się dorosły. Przelotnie pomiędzy jednym obowiązkiem a drugim, ale tak, jak zatrzymałoby się dziecko. Na dłużej, z ciekawością, bez filtru, bez założeń. Dziecko nie patrzy po to, by oceniać, nie patrzy, by porównać, nie patrzy, by dopasować świat do swojej historii. Dziecko patrzy, żeby zobaczyć, i to jest różnica, która zmienia wszystko. Dorosły patrzy przez pamięć, przez doświadczenia, przez to, co mu powiedziano, że jest prawdą, a dziecko patrzy spoza tego, z miejsca, o którym większość z nas zapomniała. Kiedy mówię, stań się jak dziecko, nie mówię o naiwności, mówię o początku, o punkcie zerowym percepcji, o stanie, w którym świat mówi do ciebie bezpośrednio, zanim dotkną go słowa, kategorie i logika. Witaj na kanale Innowidzący. Jestem Dariusz. Dziś idziemy głębiej, znacznie głębiej. To zdanie stań się jak dziecko będzie kluczem, bo mówimy tu o percepcji. A percepcja to nie to, co widzisz, ale przez co widzisz. Jeśli masz założony filtr, który jest tak gruby, tak mocny, tak oczywisty, że nawet nie wiesz o jego istnieniu, to wszystko, o czym mówię w tej serii, przechodzi przez niego jak przez gęste sito. Zachowujesz logikę, analizę, struktury nawykowe, ale tracisz to, co jest istotą, bezpośredni odbiór. I wtedy zaczyna się klasyka. Ten gość odleciał, halucynuje, opowiada niestworzone historie. Brzmi jak metafory, ale to przecież nic prawdziwego. I może tak to brzmi, jeśli filtr, który masz przed oczami, nie przepuszcza tego, co jest subtelne. A ja mówię o tym, co jest, ale nie widać tego w pośpiechu dnia codziennego, zwłaszcza wtedy, gdy przyklejona do ręki proteza technologiczna, spójrz na logo tego kanału, teraz będziesz wiedział, o czym mówię, decyduje za ciebie, co jest ważne, a co nie. Pozwól, że zapytam cię o coś, czego zazwyczaj się nie pyta. Co jest z ludźmi, którzy trzymają tę kulturę w pionie? Bo powiedz mi, jaką świadomość mają ludzie, którzy stoją wysoko w strukturach społecznych? Lekarz, rektor uczelni, polityk, który wierzy, że wszystko rozumie, człowiek, którego uznano za autorytet? Czy ich świadomość jest szeroka? Czy naprawdę widzą więcej? Czy ich percepcja jest ostrzejsza? Czy może przeciwnie, bardziej uwięziona w przekonaniu, że wiedzą, jak działa świat? Bo widzisz, pozycja w społeczeństwie nie daje świadomości, daje pewność, a pewność często zamienia się w klatkę. Kiedy człowiek zaczyna wierzyć, że wie, przestaje patrzeć, a kiedy przestaje patrzeć, przestaje widzieć. Więc jak to z nimi jest? Oni mają tylko inny filtr. Filtr funkcji, filtr roli społecznej, filtr oczekiwań. To nie jest świadomość, to nie jest ja, to jest kostium. I im bardziej imponujący kostium, tym mniejsza świadomość tego, kto naprawdę w nim jest. Sam przyznaj, znałeś kiedyś kogoś z wysokiego stanowiska, kto był mądry i
i jednocześnie kompletnie nieobecny? Kto potrafił mówić godzinami, nie mając kontaktu z tym, co czuje? Kto stosował słowa jak cegły, ale nie miał kontaktu z fundamentem? To nie jest wada, to jest efekt filtru. Wyobraź sobie naukowca, który całe życie bada mikroskopijne struktury i nigdy nie spojrzał na niebo. Wyobraź sobie lekarza, który zna każdy mięsień, ale nigdy nie zbadał własnego lęku. Wyobraź sobie profesora filozofii, który rozprawia o wolności, a sam nie potrafi przestać myśleć przez 5 sekund. To nie są słabości, to są konsekwencje roli, którą przyjęli. Bo kiedy człowiek wkłada na siebie mundur funkcji, zapomina, że jest kimś więcej i od tego momentu nie widzi świata. Widzi tylko wycinek, który pasuje do jego roli, a świadomość nie mieści się w żadnej roli. A my dziś zajmiemy się właśnie tym filtrem. Bo jest coś, o czym mówił Gurdżiejew, a Uśpieński opisał to z chirurgiczną precyzją. To zdanie: człowiekiem nie rządzi jedno ja, człowiekiem rządzi wiele ja. W tobie mówi wiele głosów, w tobie czuje wiele stanów, w tobie reaguje wiele odruchów. Jedno ja chce być spokojne, drugie ja się boi, trzecie ja się irytuje, czwarte ja chce się wycofać, piąte ja analizuje, szóste ja udaje. I każde z nich przez chwilę bierze stery, a potem znika. Dlaczego? Bo nie ma w nas jednego spójnego ja. Jest ich dziesiątki, a niektórymi rządzą emocje, innymi nawyki, jeszcze innymi lęki. Dlatego człowiek mówi: nie wiem, co mnie naszło, sam nie wiem, czemu to zrobiłem. To nie byłem ja. No właśnie, to nie było ty. To było jedno z ja. Gurdżiejew mówił, że w człowieku jest tyle ja, ile chwil w ciągu dnia i że każde z nich ma swoją własną wolę, swoje pragnienia, swoje lęki, swoją mowę ciała. Jedno ja lubi ciszę, drugie szuka adrenaliny, trzecie chce być chwalone, czwarte chce się schować. Jeśli nie znasz tych głosów, jeśli nie widzisz, które z nich właśnie siedzi za sterami, nie masz kierowcy, masz tłum. I teraz przechodzimy do najważniejszego. Uśpieński opisał to genialnie. Jeśli słuchałeś mojego audiobooka Fragmenty nieznanego nauczania, a jest na moim kanale Dariusz, to pamiętasz ten moment. Uśpieński próbował praktykować obserwowanie siebie. Bardzo, bardzo uważnie, z determinacją, z chłodnym, analitycznym umysłem. Wychodził na ulicę miasta i pilnował się, by zauważać gesty, myśli, imię, które nosi, miejsce, w którym stoi, to, kto w nim reaguje i z którego punktu te ja patrzy. Szło mu nieźle, dopóki nie wszedł do sklepu po tabakę. W tym momencie wszystko się rozpadło. Zniknęła obserwacja, zniknęła świadomość, został automat. Uśpieński zauważył coś jeszcze bardziej szokującego. Kiedy próbował się obserwować, czuł narastające napięcie. Jakby coś w nim sprzeciwiało się temu, że jest widziane. Pisał, że pojawia się wewnętrzna siła, subtelna, ale wyraźna, która próbowała ściągnąć go z powrotem w automat. Pod powiekę, w trans codzienności. I wtedy zrozumiał, człowiek nie jest tylko istotą świadomą, jest istotą uciekającą przed świadomością.
Dlaczego? Bo obserwacja siebie wymaga energii, wymaga obecności, wymaga świadomego wysiłku, a automat działa szybciej niż myśl. Dlatego człowiek traci obserwację przy najmniejszym rozproszeniu. I teraz najważniejsze pytanie. Po co w ogóle obserwować siebie? Bo obserwacja siebie odsłania, które ja właśnie działa, co naprawdę czujesz, skąd patrzysz, który filtr steruje twoją percepcją i czy reagujesz świadomie, czy automatycznie. A teraz zróbmy ćwiczenie. Usiądź wygodnie. Wyobraź sobie, że stoisz pół metra za swoim prawym ramieniem i patrzysz na siebie. Patrzysz na to, jak siedzisz, jak oddychasz, jak reagujesz. Na to, co w tobie jest napięte, na to, co w tobie jest spokojne. Zrób tak przez kilka sekund. Poczujesz zmianę, bo obserwator nie reaguje, obserwator tylko widzi. I teraz odkrywasz coś ważnego. Percepcja zmienia się w zależności od miejsca, z którego patrzysz. Mówi się, że człowiek może stać się twórczy. I to prawda, ale tylko częściowo. Większość twórczości, którą znamy, opiera się na tym, co już znamy. Jest odbiciem z zasobów pamięci. Jest odtwarzaniem wzorców, łączeniem starych elementów w nowy sposób. Ale prawdziwa twórczość zaczyna się tam, gdzie kończy się myślenie. Bo myślenie zaciąga z pamięci, a świadomość może zaciągać z czegoś ponad pamięcią, z warstwy, która nie jest twoja, z warstwy, która jest wspólna. Dostęp do niej pojawia się wtedy, gdy wyłączysz automat. Tak, automat. Gdy wyłączysz te dziesiątki ja, które krzyczą naraz, gdy zagłębisz się w ciszę. Wtedy pojawiają się rozwiązania, których nie ma w twojej historii. Słowa, które nie pasują do twojego zwykłego stylu. Wglądy, które wydają się przyjść znikąd. To nie jest znikąd, to z miejsca, które w naszej kulturze jest uśpione. A teraz skieruj uwagę na oddech. Nie rób nic specjalnego, tylko zauważ. W pewnym momencie myśl osłabnie. Pojawia się chwila zawieszenia. Krótka, ale wyczuwalna. To tam zaczyna się przestrzeń twórczości. To miejsce jest jak drzwiczki i na co dzień są zamknięte, bo otworzyć je można tylko przez jeden stan. Obecność bez napięcia. Nie jest to medytacja, nie jest to koncentracja i nie jest to technika. To moment, w którym wchodzisz pomiędzy myśli, pomiędzy dwie odpowiedzi, pomiędzy jeden impuls a drugi. Tam jesteś ty, bez filtrów. W ciągu dnia możesz zacząć uważać, że głosy w tobie są różne. Jedne ja chce ciszy, drugie chce przewagi, trzecie ja chce uznania, czwarte ja chce świętego spokoju, piąte ja szuka sensu, szóste ja szuka adrenaliny. Z czasem zaczynasz widzieć. Nie jesteś żadnym z nich, jesteś tym, kto to widzi. I teraz przechodzimy do ważnej konsekwencji. Kiedy widzisz ja, ono traci władzę.
nie może cię zmusić do reakcji, nie może cię przejąć, nie może cię poprowadzić na autopilocie. I tu zaczyna się wolność. Kiedy obserwujesz siebie, przestajesz wpadać w emocjonalne pętle. Nie wdajesz się w konflikty, które nie są twoje. Widzisz manipulacje, zanim cię dotkną. Zaczynasz działać zamiast reagować. Masz większą jasność myślenia i znacznie mniejszy chaos w życiu. To narzędzie nie jest metafizyczne, to jest najbardziej praktyczne narzędzie, jakie człowiek może mieć. I teraz taki skręt, twist, bo skoro mówimy o świadomości i percepcji, to warto zadać pytanie, a jak to jest na przykład z drzewami? Czy drzewa mają świadomość, czy tylko reagują chemicznie? Czy to instynkt, czy może jednak coś więcej? Zauważ, że drzewa żyją w sieciach, komunikują się, przekazują sobie informacje, karmią swoje dzieci, nawet te, które są słabsze. Chronią je przed szkodnikami, wysyłają ostrzeżenia, tworzą społeczność. Czy to przypadek? Czy to biologiczny automat? A może świadomość, tylko jeszcze w innym wymiarze? Może w takim, którego my, zapatrzeni w swoje telefony, nie potrafimy nawet dotknąć? I tu zaczyna się temat, którego dzisiaj jedynie dotykam. Drewno księżycowe. Nie będę nic reklamował, ale chcę zaszczepić w twojej podświadomości jedną myśl. Jeśli świadomość istnieje także tam, to jak daleko sięga coś, co nazywamy życiem? Naukowcy odkryli, że drzewa potrafią rozpoznawać, które nasiona są ich własne i wysyłają więcej składników odżywczych właśnie do nich, jakby miały preferencje. Potrafią ostrzec inne drzewa w promieniu kilkudziesięciu metrów przed szkodnikami. Wysyłają sygnały ostrzegawcze przez korzenie. One nie uciekają, nie walczą, one współczują. Czy to instynkt? A może to świadomość, tylko w formie tak powolnej, że człowiek nie widzi jej w ogóle? Myślisz, że fantazjuję? Spójrz na coś, co masz przed oczami przez całe życie, a czego nikt nie analizuje głębiej. Na rośliny. Kwiaty manipulują owadami, przyciągają je zapachem i nektarem, tylko po to, by wykorzystać je jako narzędzie do przenoszenia swojego materiału genetycznego. Owady myślą, że jedzą, a kwiaty prowadzą ich jak dzieci za rękę w dokładnie te miejsca, gdzie muszą trafić. A teraz zobacz coś jeszcze ciekawszego. W Afryce jest drzewo, akacja. To drzewo żyje w tak głębokiej relacji z mrówkami, że aż trudno uwierzyć, że nie ma w tym inteligencji. Akacja karmi mrówki słodkim nektarem. W zamian mrówki bronią je przed żyrafami, które zjadają liście. I robią to tak agresywnie, że potrafią gryźć żyrafę w nozdrza, aż ta zrezygnuje i odchodzi. Ale to dopiero początek. Gdy akacja jest atakowana, wysyła sygnał chemiczny do innych drzew w pobliżu. Te natychmiast zmieniają skład soku w liściach na gorzki i toksyczny. Żyrafa podchodzi do kolejnego drzewa, bierze gryza i natychmiast odchodzi, bo liście nie są do zjedzenia. To jest system komunikacji, sieć ostrzegawcza. Reakcja zbiorowa. Czy to wciąż instynkt, czy może coś więcej? A teraz zadaj sobie pytanie. Czy ludzie są odporni na manipulacje? Spójrz na rośliny jadalne, które uprawiamy. Trawy w formie pszenicy i zbóż, kukurydzę, ryż, ziemniaki.
Dbamy o ich przetrwanie, chronimy je przed chorobami, transportujemy ich nasiona przez kontynenty. Przechowujemy je w podziemnych bankach nasion na Islandii, żeby przetrwały koniec świata. Dla kogo to robimy? Dla siebie czy dla nich? Myślimy, że to my je uprawiamy, a może to one wybrały człowieka jako idealny system przetrwania? Może my jesteśmy częścią ich planu, tak jak mrówki są częścią planu akacji. I teraz wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą o drzewach. Skoro rośliny potrafią manipulować, komunikować się, współpracować, bronić swoich dzieci i planować przetrwanie, to czy naprawdę tak nierealne jest, że istnieje w nich jakaś forma świadomości? A teraz posłuchaj. Może drzewa próbują przekazać coś dalej, na przyszłość. Może nauczyły nas, jak je mumifikować, jak zakonserwować ich ciało tak, jak starożytni konserwowali mumie faraonów. Może to, co nazywamy drewnem księżycowym, jest jednym z ich sposobów, by wysłać swoją pamięć, swoje dane, swoją obecność daleko w przyszłość? Pomyśl, kamień przechowuje emocje i zdarzenia. Mury starych budynków przechowują ślady ludzi, którzy tam żyli. Woda pamięta wszystko, czego dotknęła, a drzewa? Może one również próbują zapisać siebie w materii, która przetrwa setki lat. Może naprawdę chcą, aby ktoś kiedyś odczytał ich zapis? Może to nie przypadek? Może to jest zaproszenie, cichy sygnał wysłany do tych, którzy potrafią patrzeć trochę dalej niż inni. A jeśli to prawda, to pytanie brzmi, nie czy drzewa mają świadomość, ale czy my jesteśmy już wystarczająco świadomi, żeby je usłyszeć? I jeszcze jedno ćwiczenie. Usiądź w ciszy i przypomnij sobie jedno miejsce z natury. Linię drzew, leśną ścieżkę, polanę, źródło wody. Zauważ, jak zmienia się twoje ciało, gdy o tym myślisz, jakby wracało do zupełnie innej częstotliwości, powolniejszej, głębszej, starszej. To nie jest przypadek, to jest rezonans. I w pewnym momencie zaczynasz rozumieć coś, czego nie da się odzobaczyć. Świadomość nie jest czymś, co masz. Świadomość jest czymś, w czym jesteś. A percepcja to sposób, w jaki świadomość zagina przestrzeń, by stworzyć doświadczenie. To, co dziś dotknęliśmy, to tylko kolejny krok, mały, ale ważny. Bo jeśli zaczniesz widzieć różne ja w sobie, miejsce, z którego patrzysz, punkt ciszy, obserwatora, naturę, która żyje inaczej niż my, to zaczniesz odkrywać, że świadomość nie jest cechą człowieka. Świadomość jest przestrzenią. I czas zadać pytanie, a co, jeśli można ją poszerzyć? Na tyle, że dotykasz rzeczy, które normalnie wydają się niemożliwe? A o tym będzie epizod 4. Tam zaczniemy pracę z percepcją w sposób bardziej świadomy. Pokażę Ci technikę, która może całkowicie zmienić to, jak widzisz siebie i świat. Ale to już następny, kolejny krok. Daj znać w komentarzu, czy idziemy dalej.